Cześć, pytaliście się nas, co dalej z projektem 1000-konnego malucha, więc już Wam śpieszę wytłumaczyć w dzisiejszym odcinku, że przez tą długą przerwę postanowiliśmy zbudować nie jeden, a dwa projekty. Jeżeli chodzi o projekt 1000-konnego malucha, jesteśmy na takim etapie, jak widzicie za nami. Przez parę miesięcy wytłumaczymy Wam w tym odcinku, co się działo, a co się nie działo. Bardzo dużo osób z serwisów, na przykład na Barburce, na wyścigach górskich, czy na wyścigach płaskich, zaczepiało nas, pytało się: Damian, Kazimierz, co dalej z projektem 1000-konnego malucha i kiedy kolejny odcinek? Skoro takie osoby jak Wy nas oglądacie, a jesteście topowymi osobami, jeżeli chodzi o serwisy samochodowe, samochodów wyścigowych, postanowiliśmy to zrobić bardziej profesjonalnie. Więc zeskanowaliśmy całe nadwozie skanerem 3D, sprawdzamy jego wytrzymałość, jego konstrukcję, zrobimy odpowiednie symulacje, a później przejdziemy do projektowania całej aktywnej aerodynamiki. Jeżeli chodzi o projekt, który widzicie po mojej lewej stronie, waszej prawej stronie, wrzucam Wam u góry link do playlisty, gdzie ten projekt parę lat temu powstawał. Nie chcemy zmieniać piast i robić na zamówienie, bo to nie skończymy tego 2 lata. I w międzyczasie dołączył do naszej ekipy Paweł Wrona, który zajmie się dokończeniem z nami tego projektu. Będzie tam silnik Suzuki Hayabusa, około 200 koni, mała waga i będziemy tym śmigać i robić równocześnie obydwa projekty. Od Was zależy, czy te projekty będą puszczane równocześnie, czy z projektem Hayabusą poczekamy, nie wiem, z 3-4 miesiące i po projekcie 1000 koni Wam go pokażemy, więc dajcie znać w komentarzach, czy chcecie zobaczyć odcinki równocześnie. Praca Hayabusy na 1000-konnego malucha, czyli jedno na drugie, nie wpływa na siebie, więc nie będzie to kolidować z terminami i nie spowoduje to, że ten projekt będzie trwał dłużej. Prace trwają w 2 miejscach jednocześnie. Jeżeli chodzi o projekt 1000-konnego malucha, to on powstaje u Kazimierza w warsztacie Fast Car for You. W tym momencie jeszcze nie widzicie, ale silnik jest po drugiej stronie. Tak naprawdę będziemy go montować interkulery i przystępować do prac nad całą aerodynamiką i całym body. Natomiast jeżeli chodzi o projekt Hayabusa, będzie on powstawał u mnie w garażu, który garaż znacie z poprzednich edycji, gdzie budowaliśmy ten projekt, natomiast częściowo też ten projekt będzie powstawał u Pawła, który akurat dzisiaj zabiera nadwozie. No, jak dla mnie taka długa przerwa wynika z wielu czynników. Dużo nowych pomysłów oczywiście doszło w międzyczasie. To jest chyba przede wszystkim taki główny czynnik. Damian miał oczywiście swoje sprawy, my warsztatowo jak najbardziej też walczyliśmy. No, teraz mamy środek sezonu z Bartkiem driftowego, także jest sporo roboty u nas, więc na takie pogodzinne siedzenie już nie ma czasem po prostu czasu, bo po godzinach siedzi się, żeby dokończyć nie jeden wóz przed zawodami. Ale ile się da, ciągniemy w każdej wolnej chwili, żeby jakiś każdy elemencik, czy to do lasera, czy do jakiejś obróbki, dalej sobie poszedł. Moja długa przerwa jest spowodowana Waszą długą przerwą. Stety albo niestety, bodykitu nie da się zaprojektować, nie znając położenia silnika, kulerów, chłodnic itd. Więc niestety jest to taki efekt sprzężony. Zrobiliśmy w międzyczasie przymiarki bocznych poszyć. Tylny spoiler jest w zasadzie gotowy. Nie wiem, czy mogę powiedzieć, że będzie użyty z innego samochodu, z innej wyścigówki, tak żeby nie komplikować sobie życia, nie wymyślać pewnych rzeczy na nowo. Są sprawdzone profile, spoilery i tak dalej, więc skorzystamy z czegoś, co wiem, że od wielu lat działa. Występowałem już w paru odcinkach, raczej byłem wtedy poza głównym kadrem, ale starałem się pomagać Jasiowi, który jest moim bratem. No i teraz bardziej aktywnie się zaangażuję w projekt. No, razem z moim kolegą Michałem, którego jeszcze nie było przed kamerą, będziemy odpowiedzialni za zaprojektowanie pakietu aerodynamicznego.
do całego samochodu. Na ten moment mamy zeskanowaną klatkę i postaramy się jeszcze sprawdzić, czy ona będzie wytrzymała wystarczająco. No i postaramy się po prostu ją przesymulować porządnie. Jestem Michał Chmura, jestem kolegą Jurka, który już w tym projekcie rozpoczął swoją działalność. Będę pomagał Jurkowi, będziemy dwoma osobami głównie odpowiedzialnymi za symulację, zarówno jeśli chodzi o przepływ i projektowanie całego przepływu aerodynamiki w samochodzie, jak i niektóre zagadnienia również strukturalne związane z wytrzymałością klatki bezpieczeństwa. Można powiedzieć, że pierwsze szkice już zrobiliśmy, przygotowaliśmy. Głównie inspirowaliśmy się prototypami LMP1, LMP2, troszkę też najnowszymi hypercarami z Le Mans, ale dużo w tym też jest hill climbu, zarówno europejskiego, jak i amerykańskiego. Niektóre konstrukcje znane też będzie można zauważyć lekkie inspiracje z Spike's Peak, jak również z Time Attacku i też europejskiego, jak i nawet australijskiego. Cześć, nazywam się Paweł Wrona. Z Damianem znam się już bardzo długo. Poznaliśmy się tak naprawdę 4-5 lat temu. W zeszłym roku przygotowałem auto Pawłowi Kopaczowi i ta znajomość po prostu tak jakby się odnowiła i żeśmy się bardziej skumplowali, a wiedziałem, że Damian taki projekt ma w garażu, jaki ma i długo czekał na reanimację. Parę lat temu chcieli z Kaziem go reanimować, nie mogli się zebrać do tego, więc postanowiłem, że pomogę i mam nadzieję, że to wypali. Chłopaki tam mieli wstępny zarys zawieszenia, ja tam pogwintowałem, pokończyłem to wszystko, udało się postawić samochód na kołach i tyle. Resztę trzeba podopasować silnik, półosie, cały tył i działać dalej. Poznaliście całą ekipę, która uczestniczy w tym projekcie. Bez tych osób te projekty absolutnie by nie powstały. Ale ja chciałem również, tutaj na dole Wam się wyświetlą nasi partnerzy, którzy wspierają nas w obydwu projektach i jesteśmy im bardzo za to wdzięczni, że są dalej z nami. Maluch 1000 konny to jest jedna z takich rzeczy, o której cały czas marzę. Tu będzie inspiracja Le Mans najszybszymi samochodami. Zrobimy tu 1000 koni, aktywną aerodynamikę. Tu będzie prostota, silnik z Hayabuzy. Będzie tutaj jedno miejsce na samym środku tej klatki i będzie to mega lekka konstrukcja. Ja się cieszę, że jesteście z nami i bardzo dużo osób jakby nas wspiera, pyta się, więc bardzo Wam za to dziękuję. Jeżeli Wam się podobają te projekty i chcecie dalej widzieć, co robimy, jak, pomóżcie nam, naciśnijcie subskrybuj, dajcie lajkę w górę, skomentujcie. My natomiast bierzemy się do pracy i jeszcze raz powtórzę jedno ważne pytanie do Was. Czy puszczamy najpierw 1000 koni i tak, żeby on jeździł, dopiero potem wrzucamy Hayabuzę, czy na przykład w tym tygodniu Hayabuza, to już się minęli, w tym tygodniu Hayabuza, w następnym tygodniu 1000 koni i tak na zmianę równocześnie, a może nawet filmy, jak te samochody będą w jednym warsztacie, w jednym garażu, razem będziemy robić, może jakieś testy na torze, więc dajcie znać w komentarzach, jak to rozdzielać. A ja teraz Wam opowiem, co spowodowało u mnie, że ta przerwa się wydłużyła. A jeżeli chodzi o moją dłuższą przerwę, było to spowodowane m.in. tym, że po wielu latach dostaliśmy wreszcie pozwolenie na budowę, więc ten czas, kiedy ta budowa domu postępowała, naprawdę wyjęłam trochę mojego czasu tutaj dostępnego. W międzyczasie powiększyła mi się rodzina. Więc ci, którzy mają dzieci, doskonale zdają sobie sprawę, ile czasu trzeba poświęcić, żeby zająć się zarówno noworodkiem, jak i takim już prawie dorosłym chłopakiem. Musieliśmy zwolnić z projektami, ale w tym momencie udało się nam to wszystko ustabilizować. Udało nam się porozmawiać z naszymi partnerami, ustalić plan działania. Odwiedziliśmy m.in. firmę EcoMaster, gdzie opracowaliśmy cały projekt wyposażenia naszego Fiata 126P w elektronikę właśnie od nich i są bardzo ciekawe rozwiązania, które zobaczycie w dalszych etapach. Odwiedziliśmy także Delera, gdzie wybraliśmy rzeczy, które będą do Hayabuzy. Wykorzystujemy tam m.in. seryjne rzeczy, które łatwo można będzie później zastąpić, więc musimy wszystkie rzeczy dopasować, tak żeby zarówno zniosły moce, które te samochody będą przynosić, jak i przeciążenia, no i tak, żeby były w miarę dostępne, w miarę łatwo do wymienienia te części i do dostania, żeby nie na przykład zamawiać czegoś ze Stanów czy z Anglii i czekać czasowo na wymianę. A w okolicach marca wybraliśmy się z Kazimierzem do Gabriela Kubita, który buduje, serwisuje wyścigówki do wyścigów płaskich, wyścigów górskich napędzane jednostkami Hondy.
Podzielił się on z nami swoim doświadczeniem na temat składania i budowania tych jednostek. Zwrócił nam uwagę na niektóre rzeczy, które mogą sprawiać problem. Jedno z takich zagadnień, nad którym jeszcze pracujemy, ale już niebawem we wrześniu powinno się to wyjaśnić. Mam nadzieję, że zażegnamy ten jeden drobny problem, który nie daje nam trochę spać, więc mam nadzieję, że wszystko tutaj uda się rozwiązać i koncepcja już ruszy mocno do przodu. Także mam nadzieję, że rozumiecie, co było spowodowane tym wszystkim. Trochę przerwy dobrze nam zrobiło. Przemyśleliśmy też niektóre rzeczy, niektóre rozwiązania. Także co jeszcze? Polecamy film, nie? Wybraliśmy film razem z YouTube'em, który wam się wyświetla tutaj, tam, na górze. Tak, tam na górze. Pokażę, gdzie się wyświetla. Tam. I możecie go sobie kliknąć, bo YouTube wybrał go specjalnie dla was. A my kończymy ten odcinek. No i do zobaczenia w kolejnych, nie?